Witajcie. Miałem przyjemność odrestaurować dla kolegi brzytwę. To jest brzytwa chirurgiczna Wapienica. To jest brzytwa polskiej produkcji. Tak wygląda. Tak wygląda po renowacji. Za chwilę powiem Wam, co ja zrobiłem w tej brzytwie, żeby wyglądała w ten sposób. A brzytwa przyszła w takim pudełku, jak to. Jak widać, jest to brzytwa przeznaczona na eksport. W takim plastikowym pudełku, zapakowana w papier, celofan, a w tym celofanie zawinięta w taki papier czuć smar. Widać ogniska rdzy. Zaraz za chwilę powiem, gdzie była rdza i jak doprowadziłem do takiego stanu jak teraz. Taki papier przeleżała kilkadziesiąt lat gdzieś w magazynie zapakowana, a pudełko nie jest nadgryzione w ogóle zębem czasu. Tak wygląda, z nawiasem mówiąc, solidny plastik. Brzytwa chirurgiczna przeznaczona do szpitali, do przygotowania pacjenta przed operacją, do usuwania owłosienia. Tak wygląda. W tej brzytwie były ogniska korozji tutaj na czole, na boku grzbietu, również z jednej strony. No i brzytwa była tępa, naostrzyłem ją na BBW, potem był Coticule, a na końcu był arkansol chirurgiczny i pasy. Brzytwa została przeze mnie wypolerowana, grzbiet oraz te głębokie wrzery, które tutaj były na czole, usunąłem. Były też wrzery na końcu pomóżcie mi, ogona. No i wypolerowałem także szyjkę, blank. Doprowadzona jest do takiego stanu. Krawędź nąca tutaj jest niesamowicie cienka, bardzo cieniutka krawędź nąca, bardzo ładna brzytwa. Okładki są wykonane ze stali nierdzewnej i te brzytwy nadawały się do dezynfekcji w autoklawie, nadawały się do dezynfekcji w żrących chemikaliach. Tu blank jest wykonany z węglowej stali, o czym świadczyła tutaj korozja. Na szczęście udało mi się to usunąć w sposób na 95%. Gdyby się dobrze przyjrzeć, coś tam jeszcze by było widać. Czoło zostało przeze mnie wypolerowane. Zobaczcie, czoło jest podobne do czoła francuskiego bądź irlandzkiego. Tak wygląda szlif. Jak na mój gust, to jest 1/4. Taki szlif, dosyć gruby. Bardzo, bardzo cienka krawędź nąca. Ekstremalnie cienka. Do tego jeszcze, jak zacząłem ostrzyć, to z lewej strony grzbiet był prościutki, a tutaj z prawej strony grzbiet był lekko wypukły. Tutaj było jakby niedoszlifowane, chociaż cylindry są proste. Z tego, co się przyglądałem, patrząc pod światło, cylindry są proste, jednak tutaj na grzbiecie było wybrzuszenie. Musiałem pierwsze ostrzenie wykonać bez taśmy po to, żeby wyrównać jedną i drugą stronę grzbietu, ponieważ przez to, że tutaj był grubszy grzbiet, to ta część krawędzi tnącej po prostu była pod takim kątem, że kamień jej nie brał. Teraz, kiedy są wyrównane obie strony grzbietu, możliwe było wyostrzenie, uzyskanie prawidłowej, równej krawędzi tnącej z jednej i z drugiej strony. Jest bardzo, bardzo cienka krawędź tnąca. Ponadto, co jeszcze tu zrobiłem? Ona po wyjęciu z pudełka zamykała się z lekkim oporem tutaj w tym miejscu. Ja to skorygowałem teraz
Opór jest znacznie mniejszy i nie ma tarcia, nie występuje tarcie między blankiem a okładkami, bo to są stalowe okładki. Teraz już składa się prawie równiutko, leży też na stole. Gdyby ją tak postawić, stoi równiuteńko. Nawet uniesiony blank również równo, gdybyśmy postawili, będzie stać równo. Piękna brzytwa. Nity są wykonane ze stali nierdzewnej, również tutaj ładne. Nie ma podkładek, są nity jakby zaklepane. Spójrzcie, widzicie tu i tu. Podobnie tutaj. Tak to wygląda. Klin wykonany również ze stali. Narzędzie nadające się do golenia pacjenta. Równie dobrze można też golić twarz. Grzbiet szyjki jest, widzicie, jest gładki całkowicie, a ząbki są nacinane, to znaczy pilnik jest nacinany. Tutaj było pełno smaru pochodzącego jeszcze z konserwacji oraz był jeszcze też pył ze szlifowania. Zajęło mi to trochę czasu, żeby to usunąć, bo to już było prawie skamieniałe. Wypolerowałem również też grzebień, został wypolerowany. Ogon, były ogniska rdzy na końcu ogona, zostały usunięte, już ich tutaj nie ma. Ogon został również wypolerowany. Brzytwa ma metalowe okładki przy zamykaniu. Tutaj w tym obszarze, dopóki się nie dotrą, mogą pojawić się półokrągłe rysy, ale tego nie da się uniknąć. Brzytwa składa się tak czy tak, składa się równo, z pewnym oporem. Zanim wyślę do kolegi, zawias zostanie naoliwiony, także w pewnym stopniu ułatwi to ruch okładek. Okładki dosyć ciężkie, ale balans jest tej pięknej brzytwy, balans jest fajny do golenia, przyjaciele. W sam raz. Może troszkę bardziej przeważa w stronę okładek. Kwestia przyzwyczajenia. Piękna brzytwa. Też myśl techniczna Polski. Szkoda, że polski SFK. To jest SFK. Łapienica SFK. Przepiękne. Można powiedzieć teraz dzieło sztuki. Wazelina na blanku była już tak skamieniała. Wazelina powoduje twardnienie, staje się taka skostniała i twarda. Do 70 lat nie powinna, ale tutaj ja już miałem problem, żeby ten smar wazelinowy, żeby usunąć. On już był żółty i był taki był bardziej plastikowy, mocno przywarł do blanku. Zajęło mi trochę czasu, zanim ten blank doprowadziłem, to znaczy wyczyściłem ze smaru. Teraz brzytwa składa się równiutko. Kolega wkrótce będzie mógł się ogolić. Widzę w świetle, w tym sztucznym świetle, że widzę, że pod pewnym kątem, że kolor tej węglowej stali jest trochę odmienny od okładek, od stali nierdzewnej. Troszkę się różni. Widzę różnicę w tym sztucznym świetle. Piękna brzytwa trafi niedługo do właściciela, który powierzył mi to, żebym się nią zajął. Odpowiednio zakonserwowana wazeliną, naoliwiony zostanie pivot i ta, przyjaciele, brzytwa wróci nawecowana i gotowa do golenia do tej osoby, która mi ją wysłała. To tyle. Chciałem Wam pokazać, czym oprócz golenia też się zajmuję. Ostrze też kamisorii sobie i przyjaciołom, tym osobom, które mi ten sprzęt powierzą, z należytym szacunkiem i starannością. To tyle, przyjaciele. Do zobaczenia.